Pokój dobro. Pokój dobro. W tych pięknych okolicznościach przyrody. Ptaszki nam śpiewają, Tak. komary nas tną. Tak, ale poszliśmy za sugestią, wypryskaliśmy się Sprajem. sprajem przeciwko komarom, ale to jest średni pomysł. Jeżeli ktoś tam ma jakiś kontener dobrego sprayu, Tak, to- całą cysternę. Albo jeżeli ktoś chce, żebyśmy mieli takie warunki studyjne, to niestety to jest inne trochę założenie naszego programu, albo chętnie przyjedziemy do studia, które nam na naszą franciszkańską kieszeń wypożyczycie. I będzie profesjonalnie. Tak. Ale wracamy do tematu. No, w czym się ma rzecz? Czy szatan zna przyszłość? No bo chodzi o wróżby, o te wszystkie taroty, nie taroty, no właśnie te złe siły, no dzięki którym możemy prawdopodobnie, tak przynajmniej niektórzy twierdzą, poznać swoją przyszłość. A zatem pytanie, skoro Pan Bóg jest wszechwiedzący i Pan Bóg jedynie zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, czy taką wiedzę również mają złe duchy, czy taką wiedzę ma szatan? Czy szatan zna przyszłość? Nie. Nie. Aczkolwiek może z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa oszacować, co będzie. Ma zupełnie inne poznanie naszego organizmu. No jest niezwykle biologii, inteligentny, tak? chemii, praw natury przede wszystkim, fizyki, tego wszystkiego, co nas otacza, co my odkrywamy, dociekamy. Może świetnie przewidzieć na przykład przebieg jakiejś choroby. Albo może na przykład przewidzieć bieg wydarzeń na podstawie znajomości nas, naszej psychiki, Naszej przeszłości też. Tak. Na podstawie tego, co robiliśmy, jak zachowywaliśmy się w danych sytuacjach, może z jakąś tam dozą prawdopodobieństwa przewidzieć nasze postępowanie w przyszłości. Tak. Ale tej przyszłości nie zna jako takiej, tak? W absolutnym stopniu, tak jak tę przyszłość zna. Zresztą Pan Bóg jednym oglądem obejmuje wszystko i to jest takie mówienie, że Pan Bóg zna przyszłość, to jest troszeczkę takie myślenie, że tak powiem po naszemu, bo Pan Bóg po prostu wie jednocześnie wszystko. Tak? To nie jest to, że Pan Bóg w następstwie jakimś czasowym, chronologicznym odkrywa, co będzie i teraz zna, bo On odkrył. Nie, On po prostu ogarnia jednym poznaniem całą rzeczywistość, tak to można powiedzieć. Natomiast no, co jest właśnie z tymi wróżkami, kiedy ktoś mówi, no ale moja ciocia czy tam poszła i ona się wszystkiego dowiedziała i wszystko się sprawdziło i powiedziała, że w tym dniu ktoś umrze i tak dalej. No mówiąc, jeżeli chodzenie do wróżek sprawdza się, to Tak. źle, dlatego że człowiek nie ma możliwości poznania przyszłości. Natomiast jeżeli poznaje przyszłość w stopniu takim no, dla człowieka nieosiągalnym, no to egzorcyści jasno mówią, że ma tu do czynienia z jakąś energią, mocą, z jakimiś siłami, które Złymi. Oczywiście, że złymi, które pomagają tę przyszłość odczytać ze złym duchem, więc jeżeli ktoś chodzi do wróżki i to działa, że tak powiem, to tym gorzej. No jest to przeciwko przykazaniu, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, tak? Bo to jest podważanie opatrzności Bożej, wiary w opatrzność Bożą, w to, że Pan Bóg jest Panem całej rzeczywistości, całego wszechświata. Natomiast tutaj zwróćmy uwagę, że nawet jeżeli ktoś korzysta z wiedzy, nazwijmy to tajemnej, zastrzeżonej jakiegoś świata duchów, to można zadać pytanie, na które będzie ciężko uzyskać odpowiedź jednak, jeżeli chodzi o przyszłość. Nie chodzi tu o świat stworzony, o prawa fizyki, tak mówiłem, biologii, chemii, naszej natury, ale o to, co właściwie jest nie do końca przewidywalne i to będzie... A co jest właściwie wynikiem przypadku, Tak. czy losu jakiegoś, tak nazwijmy to. Jaki będzie numer wtotka? Która wróżka mi powie, jaka będzie najbliższa szóstka, bo potrzebuje dużo kasy na remonty. Tak. Właściwie no, rozumiem, że w takim układzie też ciągle by wyznaczone osoby wygrywały te... Właściwie nie, no nikt by tej szóstki nie wygrywał, bo byłaby prawdopodobnie kumulacja tych osób, które skreślały te szóstki. Tak, po prostu by się rozeszło. A więc jeszcze żadna wróżka... Dlatego, że jakby ten czynnik prawdopodobieństwa, który wpływa jest tak nikły, że nikt się tego nie podejmie. Ale prędzej powie na przykład, nawet gdzie leży jakieś zaginione dziecko, które nie wiem, jakiś oprawca porzucił, bo ta wiedza jest znana, to nie jest kwestia jakichś obliczeń prawdopodobieństwa i tak dalej. Ktoś powie, że na przykład, nie wiem, będziesz mieć nowotwór wątroby, albo taki lekarz... No bo być taki może jest ciebie... stan zdrowia, że Tak. to już można przewidzieć, że to doprowadzi do choroby. No, także...
A poza tym zwróćcie uwagę, że... Dobra. Jeszcze jedno, To to ja skończę. No. Że nawet mając bardzo dobrą wiedzę socjologiczną, psychologiczną i tak dalej, można przewidzieć pewne zachowania grup społecznych, można przewidzieć pewne zachowania niektórych ludzi. Przewiduje się na przykład jakieś tam wyniki wyborów, tak? No bo mniej więcej można przewidzieć... Przewiduje się tysiąc właśnie. rzeczy. Ostatnio czytałem taki materiał na temat reklam dla dzieci na przykład. Na przykład. Że przewiduje się, że co musi być w tym opakowaniu, w tym produkcie, aby dziecko utożsamiało się z marką i aby właśnie mamie się też ten produkt podobał, aby mama wiedziała, że to jest produkt bezpieczny, dający dziecku zadowolenie, nie jest to kolejny nieprzydatny produkt, jak się produkuje bohatera, który będzie utożsamiał się z tym produktem i który wiąże dziecko, no to widzimy, że gdyby diabeł znał przyszłość, no to nasza wolna wola, możliwość decydowania byłaby bez sensu, bo my byśmy byli bezbronni, my byśmy nie mogli nic zrobić, bo on za każdym razem ubiegałby nas. Tak. No A więc to jest są koniec. dwie rzeczy, tak konkludując, dwie rzeczy, których szatan, przynajmniej tak mówi teologia, których szatan nie zna. Nie zna przyszłości i nie zna naszych myśli. No, dzięki Bogu. Dzięki Bogu. A co, ojciec chciał coś jeszcze? Bo był kto? Ty? Ja? No to już dodałem. Aha, to już dodał. No. Tak, z tą wolną wolą, nie? Z No- tą no właśnie. możliwością decydowania o sobie, no, bo znaczy przeciwnik, znając każdy nasz ruch, słuchajcie, no to my No bylibyśmy jest- skazani na piekło tak naprawdę. Jest no. determinizm, wtedy nie ma wolnej woli, nie ma... No to jest piekło, no bo tak. on by wygrywałby z nami. Ale nie wygrywa, bo wygrywa Pan Bóg, który jest miłością. No właśnie, który nam dał wolną wolę i respektuje ją. Respektuje ją. Tę wolną wolę też musi respektować zły duch, natomiast on będzie robił wszystko, aby ją osłabić przez grzech. A Pan Bóg daje nam swoją łaskę i dzięki temu możemy być dobrzy i możemy dobrych wyborów dokonywać. No właśnie, wspiera. Wspiera. Pokój i dobro. Pokój i dobro. przez lud. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich krajów. Potem przywołał znowu sług do siebie i rzekł do niego: słuchajcie jej wszystkich i zrozumcie. Nic nie wchodzi wewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, mierzące, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyłudzanie, zazdrość,